Wszystkich w transmisji na żywo. Poczekajcie, widziałem, że jedna osoba czekała. Witam serdecznie. Założę słuchawki. Witam wszystkich z upalnej Portugalii. Założę słuchawki, pewnie słychać? Sorry, słychać. O. Napisz proszę, jak mnie słyszysz, widzisz. Halo, halo, czy mnie słychać? Widać i widać. Czat. Top czat. Opcje czatu. Czat na żywo. Dobra, czat na żywo. Skubi. Okej. Slow down. Ktoś tam pisał slow down. Siema, siema. Cześć wszystkim. Widzę 6 osób. Pozdrowienia z UK. Pozdrawiam. Pozdrawiam gorące UK. Jak tam UK? Jaka temperatura? Bo tutaj 30 stopni dzisiaj. A, slow down to nazwa. Myślałem, że ja mam slow down zrobić. Kurde. Kamil, slow down, czyli zwolnij. Pozdrowienia z UK, witam, cześć. Andrzej Stolarczyk, witaj. Pruło 23. Pruło 23. Jak zbierze się więcej osób, to pokażę Wam specjalnie dla wszystkich osób, które przyszły dzisiaj na żywo, pokażę Wam progres z prac, a jest on po prostu, no wiadomo, odcinki są troszkę do tyłu, parę odcinków do tyłu, także tu się troszkę więcej wydarzyło już przez te odcinki i pokażę Wam, co już tu jest zrobione. Poczekamy na trochę więcej osób. Witajcie. Dzisiaj niedziela, dzień święty trzeba święcić, także odpoczywamy. W niedzielę nigdy nie pracuję, po prostu nie ma co się zażynać codziennie. Irlandia się kłania, cześć Ryszard Trank, kłaniam się. Pozdrawiam Irlandię. Mój najlepszy ziomek z klasy, Sylwek, pozdrawiam. Nie w Irlandii, w Belfaście, bo zaraz się wszyscy obrażą, że to nie Irlandia. No wiadomo, część angielska Irlandii, ale dalej Irlandia, nie? I on mieszka właśnie tam, w Belfaście. Byłem tam, fajne miejsce. Ja niestety jeszcze w kołowrocie dziś 14 godzin, ale myślenie mam identyczne jak wy. I te magiczne 55 lat. No dokładnie, trzeba się trochę szanować, nie? W tym wieku. Popijamy orężatkę angielską. Takie. Sajderka angielskiego, jabłkowego. Przy tych upałach najlepszy jest po prostu jabłkowy sajderek. Dziewiętnaście osób. Piszcie, jakie macie pytania do mnie. Pozdrawiam z Cardiff. Cardiff pozdrawiamy. 69. Ja 77. Dwie kosy w roczniku, także proszę tu nie nadzierać. Nie, żartuję. O, pokażę Wam miejscówkę mojego psa teraz. Poczekajcie, niech się zorientuje, jak się obraca tą kamerę.
Tak się obraca i zobaczcie, pokażę Wam, jak wygląda tutaj, cześć, tak wygląda progres. Widzicie, panele słoneczne są już zainstalowane na ramię i to jest nowa, ulubiona miejscówka mojego psa. Prawdopodobnie dopóki nie zostaną podłączone, no bo jeszcze tam nie emitują żadnej, wiadomo, panele coś tam emitują, także lepiej pod nimi nie siedzieć, bo nawet trawa tam nie rośnie, ale i tak wygląda cała rama, skończone panele. A tak wyglądają toalety. Niedługo będę wstawiał drzwi, przyjdzie hydraulik, będzie podłączał wodę, będzie prąd z paneli, także wszystko ładnie się składa do całości. Ja odnośnie drogi, czy nie boicie się, że Wam zbudują dwupasmówkę? Gdzieś tu widziałem już ten komentarz odnośnie tej drogi. Nie boimy się. Jak ja bym się miał wszystkiego bać, to wiecie co, wszystkiego można się bać. Ja jestem taką osobą, że dużo planuję i wszystko, ale się oduczyłem tego myślenia naprzód, co będzie, co nie będzie. Poważnie, posłuchajcie mnie, olejcie to wszystko. To szkoda myślenia, a co będzie, bo zrobią mi to, a co będzie, bo wybudują drogę. W dupie co będzie to będzie. To mi zapłacą pewnie, kurde, 1 000 000, żeby wybudować drogę. No nie wiem, co będzie. Ja nie jestem poważnie taką osobą, żeby się tam przejmować, co będzie, czy co nie będzie. Nie, Skubi? Powiedz im. Powiedz hał. No. Także nie przejmujcie się, co będzie, czy co nie będzie, czy wybudują mi to drogę, czy Portugalia jest korupcyjnym krajem, czy nie jest. Szczerze, mi aż chce się czasami przeklinać, bo mam wywalone na to, co będzie, czy co nie będzie, czy coś ktoś zrobi. Przestańcie się przejmować takimi rzeczami. Poważnie. Trzeba żyć dzisiaj, teraz, natychmiast. I jak zaczynacie tak żyć, uwierzcie mi, ja się rzuciłem na głęboką wodę i czym bardziej rzucacie się na głęboką wodę, życie Wam samo daje. Życie Wam samo daje. Nie trzeba się naprawdę przejmować. Trzeba mieć jakiś cel, dążyć do tego celu, bo jak macie cel i dążycie do tego celu, to jakby wszystko się samo układa. Nie słuchajcie osób, które mówią, nie warto, ja nie mówię o planowaniu do przodu i zamartwianiu się, ale ja mówię, że masz czysty cel i wszystko, co robisz, to dążysz do tego celu i wszystko się samo wtedy układa. No czasami jak jest gorąco, to tak zauważyłem, że ten zasięg przerywa albo coś, nie? Tylko u mnie przerywa. Czy u kogoś jeszcze przerywa, czy tylko u Tomasza przerywa? Tego się jeszcze, w sumie masz rację, tak. No to jest dokładnie, to jest taka nauka, to nie jest takie, że ja to łatwo mówię i też tak mam, tego się trzeba nauczyć. Tak samo jak my tu przyjechaliśmy i dalej w głowie masz takie zakodowane tyle lat pracy, wyrzuty sumienia, że czegoś tam nie robisz, że za późno wstałeś, takie po prostu to nie jest tak łatwo, wiecie, przestawić się na rytm życia, żeby mieć wywalone. Wszystko powoli, wszystko po prostu jakby zauważyłem, że czym mniej się przejmujesz, tym jakby życie samo ci daje odpowiedzi. Naprawdę. Czasami dzieją się takie rzeczy, że aż człowiek ciężko uwierzyć ci, że po prostu coś się dzieje i coś ci samo podsuwa odpowiedzi, żebyś się nie martwił tymi bieżącymi sprawami. Co Skubuś? Skubi tu przyszedł i już się To jest taki pies jedynak, on normalnie rozpieszczony. Już mnie gryzie. Rozpieszczony, że tak powiem, jak wiecie co.
Muszę go tu trochę pilnować, żeby totalnie nie był rozpieszczony. Z psami to jak z dziećmi. Na razie on jest na etapie gryzienia wszystkiego, bo mu zęby rosną i musi sobie gryźć cały czas coś. Ale muszę uważać, żeby mi kabli nie pogryzł, bo parę ładowarek już straciłem, także na razie patrzałem, żeby mi kabli do solarów nie gryzł. Musisz mu suczkę przyprowadzić, dokładnie, no. On się na razie na poduszce czerwonej wyżywa. Ma taką poduszkę czerwoną i tam ją maltretuje czasami ostro. Kurde, masz takie myślenie jak ja, nawet też często mówisz także, także, no nie wiem, gdzieś tu także tam, nie wiem, tak się wbiło to także, że aż mnie denerwuje. Także wiecie jak jest. Także tak, zadawajcie pytania, żebym miał na co wam odpowiadać na tej relacji na żywo. Byliśmy dzisiaj w miasteczku, posiedzieć sobie tam w Relwie. Relwa to jest tu pod Monsanto takie miasteczko, a z wiadomości na żywo mogę wam powiedzieć, że rozkraczył się samochód, nie? Rozkraczył się samochód, a dokładnie zmora wszystkich dieslowców, czyli DPF filter. Filtr cząsteczek stałych, czy jakkolwiek co tam wymyślili, tak mnie to denerwuje. W każdym dieslu miałem Fiata, tak samo był problem. Teraz tutaj w tym Fordzie był wymieniony filtr na nówkę. W Holandii wymienili na nówkę. Tylko z czego się dowiedziałem, prawdopodobnie wymienili go na taki, wiecie, nieoryginalny. I z tego wynika ten problem, że jak on jest gorący, czasami zaczyna kopcić na biało. Myślałem, że to problem z wtryskiem, z paliwem, z czymś. Okazało się, że czytałem, że po prostu ten nieoryginalny filtr cząsteczek stałych, ten DPF w dieslu, jak jest nieoryginalny, to tam załącza mu się to wypalanie i on wtedy na gorący potrafi kopcić na biało, a teraz wywalił błąd na komputerze, dałem do mechanika tutaj obok, wrzucam jak się sprawują nowe mikrofony. PDF do wyrzucenia. Tak, dokładnie. Masz rację. No. Mechanik jakby możesz kupić taki spray, on tam wyczyścił to, teraz na chwilę pomogło, ale generalnie jestem umówiony już za tydzień do mechanika innego w większym mieście do, powiedzmy, no wiadomo, nie powiem tutaj na YouTubie, do wymiany, wiecie o co chodzi. Jestem umówiony do wymiany DPF-u. Ci, co wiedzą, to wiedzą o co chodzi. Będziemy wymieniać DPF na nowy. Bo już mnie tak samo to wkurzyło i także DPF idzie do wymiany. Hej, w sprawie psa, byliście z nim u weterynarza, czy było na wysokim poziomie i jak cenowo? Tak, weterynarz bardzo wysoko, profesjonalnie. Cenowo wyszło to jakieś wszystko łącznie ze 100 coś euro. Wszystkie książeczki, szczepienia, te, które po prostu musi, nie możesz tego obejść. Chcielibyśmy obejść, ale to by było nielegalnie, zatrzymują cię, dostajesz karę. Wiadomo, później namawiają, żebyś jeszcze wziął to już takie nieobowiązkowe, ale te obowiązkowe, no niestety musieliśmy mu dać, a to, co nie jest obowiązkowe, nie będziemy dawać, także tylko żeby DPF z kompa też być, tak, wszystko z kompa, wszystko jest czyszczone, wszystko jest robione profesjonalnie. Kamilu, co z tą wycieczką opowiesz? Ale o którą wycieczkę ci chodzi? O tej, co powiedziałem przed chwilą, czy o której wycieczce mówisz? Ja w Audi wymieniłem
Tak, i od razu inny samochód, dokładnie. Ja miałem Fiata Ducato przedtem tak samo, wymieniony DPF na nowy i po prostu od razu lepszy samochód. A, to o tej dziś. Nie no, nie możemy nigdzie dalej jechać, bo samochód czeka na wymianę filtra, także byliśmy tutaj tylko w wioseczce przed Monsanto, które już widzieliście. I tam jest taki fajny bar, można sobie posiedzieć, wypić herbatkę, kawkę, piwko zimne. Ej, Skubi, no nie syp na mnie. Moja psina mnie obsypuje piaskiem. No, w ogóle słyszałem wczoraj to, nie wiem, czy ktoś z Was słyszał, dajcie znać, że wprowadzają filtry do silników benzynowych. Takie a la DPF, to się jakoś inaczej będzie nazywało, ale taki filtr niby DPF do silników spalinowych. Słyszałem to wczoraj. Aż po prostu mnie prąd poraził, nie? Bo jest problem z dieslem, teraz będzie problem z benzyną. No bo wiadomo, nie każdy robi te kilometry, ten filtr się wyczyścił, a nawet jak robisz te kilometry dalej, ten filtr no niestety zapycha, tak? A, są już dawno w nowych benzynach, no nawet nie wiedziałem. No ostatnio, no wczoraj to słyszałem i się zdziwiłem, że są jakieś filtry w silnikach benzynowych. Ej, Skubi, przestań, przestań. Zobaczcie, to tu Skubi kopie mi coś tutaj w piasku. Kupę elektrykę, tak, będę się ładował tak jak na filmikach z TikToka, że wyciągam generator z bagażnika i jak zabraknie tego, to będę generatorem dieslowskim ładował moją Teslę. Słuchajcie, powiem Wam tak, dla tych, co nie wiedzą, a chcą otworzyć oczy, zresztą nie, no może nie będę Wam mówił, bo po co wpychać kij w mrowisko. Ale powiem, że tak, te silniki, wiadomo, tak samo jak te słoneczne panele, nic to nie jest tak ekologicznie robione, jak się mówi, tak? Wiatraki tak samo nie są takie ekologiczne. To jest pseudoekologia, dokładnie, bo gdzieś tam dzieci w Afryce, w tych kopalniach krzemu, w tych kopalniach tego kopią, to umierają w tysiącach. Powiem Wam tak, pchane jest na elektryki dlatego, że gdzieś tam wielkie kopalnie odkryto w Afryce, tak, i to ktoś musi sprzedać. Dlatego są pchane elektryki. A jak to się odbywa, no szkoda, nie będę się rozwijał, bo szkoda gadania. Tak, oczywiście, że elektryk jest rewelacyjny, no ale nie jest to takie ekologiczne, jak się mówi, nie? Zresztą żyjemy w takich czasach, że nic tu nie jest takie, jak się wydaje. Jak sąsiedzi na moje postępy na farmie? No jeżdżą, bo wiadomo, jest to główna droga. Jeżdżą, obserwują. Żyję dobrze z sąsiadami, z tymi obok, co mają restaurację. Byliśmy nawet u nich zaproszeni na jedzenie, bardzo dobre jedzenie. A sąsiad tutaj zaraz naprzeciwko pomagał mi tutaj wyrywać wszystkie krzaki na początku. Przyjechał dużym traktorem i wyrywał tutaj krzaczory takim dużym ciągnikiem. Ten ciągnik mu się popsuł, to najlepsze, bo mówimy nie o takim starym ciągniku, tylko taki ciągnik, wiecie, za 40-60 tysięcy euro, już taki dobry ciągnik. I gdzieś tam te krzaki wyrwały mu kabel elektryczny pod spodem i no niestety musiał, to co ja mu zapłaciłem, te 500 euro za wyrwanie tych krzaków tutaj, to on musiał wydać na naprawę, bo gdzieś tam nie odpalał ten ciągnik, okazało się, że gdzieś tam jakiś kabelek się urwał. Wiecie, jak to nowe maszyny, gdzieś tam kabelki, elektronika, takie rzeczy, no i gdzieś coś się uszkodziło i niestety
i musiał trochę wydać na naprawę. To nie jest taka stara Kubota jak ten mój ciągniczek, że tam zero elektroniki, zero kabli i jakby, wiecie, nic tam się nie urwie, nie? On tu stoi, przykładowo nie ruszałem go 2 tygodnie, podchodzę, pyk. Zresztą podejdziemy, zobaczcie. Nie odpalałem. Zobaczmy, czy odpali. Wow, ale słońce tu świeci, to ja nawet czatu nie widzę. Czekajcie, pokażę wam. O, idziemy tam, ciągniczek stoi na środku pola. Poczekajcie, bo muszę zasłonić, bo nie widzę czatu. Elektryk, coś tam, coś tam. Zobaczcie, jest ta godzina, a słońce jest naprawdę, grzeje ostro. Zobaczcie, tu jeszcze do spalenia, no ale nie można teraz palić, bo jest gorąco. Także to musi poczekać na spalenie. No ciągniczka nie wiem. Tydzień nie odpalałem, tydzień temu gdzieś odpalałem na próbę. Także zobaczmy, czy odpali. Poczekajcie, zobaczę na czat, tylko zasłonię. Hipokryzja, Ola, ekologię. Zobaczmy, czy nasz ciągniczek odpali. Poczekajcie, przekręcamy kluczyk. Kompresja, czy cokolwiek to jest. Trzymamy tutaj z 15 sekund i pyk. Widzieliście? Odpalił normalnie na pyk. Także jak widzicie, taki stary ciągniczek ma swoje zalety. Spokojnie stoi tu sobie ileś tygodni, odpalasz go, nie ma problemu. Same części mechaniczne, tutaj nie ma się co zepsuć. Wszystko w nim, coś tam, filtr czy coś, wszystko można samemu naprawić. Słuchajcie, piszcie, jakiekolwiek pytania macie do mnie, piszcie, ja z chęcią odpowiem na te pytania. Ten ciągnik to benzyna, ja nie wiem, czy są jakiekolwiek, nie jestem specjalistą od ciągników, ale nie słyszałem chyba o ciągniku benzynowym. Pewnie są, ale no ja nie słyszałem. Ale to jest diesel. No stare ciągniki, no chyba nie wiem. Kiedyś te dziadkowe czy ten, no nie słyszałem nigdy o benzynowym ciągniku. Także to jest chyba 3-cylindrowy. Tak, 3-cylindrowy. No mówię wam, siłę ma ciągniczek, jest mały, ale siłę ma bardzo mocną siłę. No. O, Scooby, zobaczcie, zawsze znajdzie cień, sobie siedzi w cieniu. Urósł jak na drożdżach. Jak znajdę czas, to następny tu będzie basenik, bo przy tych upałach jakby trzeba ten basenik zrobić, tylko ważniejsza jest łazienka i prąd na razie, bo basenik mam, to będzie wykładane wszystko, nie wiem, to się nazywa styrodur chyba, taki jak styropian, tylko że twardszy. To będzie wszystko wyrównane, wyłożone tym i wyłożone folią. Na piankę budowlaną normalnie, później zamówione takie kamyczki specjalne, te kamyczki to będzie tutaj przekopane, połączone, bo to będzie filtrowanie tego wszystkiego. Tam będzie taka bariera, to wszystko będą kamyczki, roślinki tu będą rosły, że to będzie się naturalnie filtrowało. Że to jest na pewno przed wakacjami jeszcze trzeba zrobić, żeby było się gdzie pomoczyć.
W sumie i też nie, ale po Japończykach tak. No tutaj Japończyki w Portugalii widzę królują. Kubota i później jest ten drugi, Kyoto czy na, na K chyba coś, nie pamiętam dokładnie. Ale oni tutaj naprawdę, nie wiem czy jakieś umowy mają z Japonią podpisane, ale bardzo dużo japońskich ciągników. No te kuboty podobno są super. Wszędzie, gdzie tu spojrzycie, są kuboty, naprawdę. No to tak jak w Polsce, no ja uważam, że Ursus naprawdę miał super ciągniki, gdybyśmy nie byli gdzieś tam poblokowani. Jak daleko masz do ekipy podróżowanie? Tak, z podróżowanie często tam pisaliśmy do siebie na e-mailu. Gdzieś tam mieliśmy się odwiedzić, no ale wiadomo, my zajęci, oni pewnie zajęci, dużo mają do roboty teraz, ale jest gdzieś, podejrzewam, około 1,5 godziny, 2 godzin od podróżowania, no bo oni są bliżej jakby wybrzeża. Ja do wybrzeża mam 2 godziny, czyli gdzieś do nich podejrzewam 1,5 godziny mam do podróżowania. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, jesteśmy w jakimś tam kontakcie, dlatego na pewno się kiedyś odwiedzimy, jak czas pozwoli. Dla mnie podróżowanie jest wielką inspiracją. Jak my myśleliśmy jeszcze o jeżdżeniu campervanem i tym, to oglądaliśmy właśnie podróżowanie i jakby dużą zrobiło na nas wrażenie to, wiecie, że rzucili wszystko, rzucili się na głęboką wodę. Jakby nie patrzą, trzeba dać im kredyt naprawdę za to, wiecie, bo to nie jest taka prosta sprawa, rzucić wszystko i po prostu, wiecie, pojechać, może będziemy coś zarabiać, może nie będziemy zarabiać, zobaczymy jak to będzie. To nie jest takie wszystko proste i łatwe. To jest łatwo myśleć, a inaczej jest coś robić. Jak daleko masz może wiedzę, gdzie sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego? Akurat interesuje mnie jedna działka, ale chciałbym wiedzieć, jak przebiega granica między obszarem miejskim a rustical. Na pewno to jest w urzędzie miasta wszystko i z tego, co mi tam znajomy mówił, to chyba samemu można gdzieś tam iść do tego urzędu, ale no mówię, koszt adwokata tutaj, na przykład tego, co my znamy, to jest 80 euro. 80 euro to jest taki koszt wizyty, porozmawiania, wszystko, także 80 euro to jest niewielki koszt, żeby jakby mieć tą satysfakcję, że wszystko jest w porządku i później poczekaj, ile my zapłaciliśmy, no. Później był tam jakiś tam większy koszt, wiadomo, jak przy załatwianiu. Ja to mówiłem w którymś odcinku, nie pamiętam teraz dokładnie. Ale jakby ktoś chciał, ja mam takiego adwokata, cały czas z nią współpracujemy, ona jest konkretna babka, nie owija w bawełnę, Liliana Solipa. Jak wpiszecie Castello Branco Liliana Solipa i ona jest konkretna babka, nie owija w bawełnę, mówi jak jest. Kiedy planujesz remont dachu w domku? Na pewno toalety, prąd, jest jeszcze po prostu inny jeden plan, o którym na razie ja tutaj nie mówię. Dlatego no ten dach jest bardzo ważny, bo żeby remontować cokolwiek w środku w domku, to musimy zrobić dach. I jak zrobimy ten dach, to będzie można zacząć działać w środku w domku. No, chciałbym to zrobić jak najszybciej, ale na razie chcę podłączyć prąd, podłączyć hydraulikę. Jak będzie woda, będzie prąd, będziemy mogli działać, bo jakby będzie woda, będzie prąd, będą działały kibelki, będzie działał prysznic, to będę mógł się... Będą jakieś plany z szambem, szambo jest. Nie wiem, czy oglądałeś odcinki, ale no nie ma tego w żadnym odcinku, bo jakby ja wtedy jeszcze nie nagrywałem YouTube'a, gdy my te szambo wkopowaliśmy. Był Frank, który nam tu robił drogi, wszystko on koparką nam wkopał, to jest 5000 litrów takie szambo, septic tank, który
On jakby ma dwie komory, oczyszcza się i ten nadmiar, który wypływa, jest podłączony tutaj do głównego spływu ścieków przy drodze. Także my tutaj nie mamy problemu z szambem, to go nie trzeba wywozić, aż jakby dostępu do jakby głównego ścieku, no to wtedy musisz mieć taką jakby oprócz tego zbiornika, tego szamba, które ma dwie komory, jakby się samo oczyszcza, ale to, co się przelewa przez tą drugą komorę, musi iść wtedy do tej jakby takiej oczyszczalni, tak? Czyli do tego takiego pola, na którym masz te takie sita czy coś tam zrobione, to się tam oczyszcza. Nie wiem dokładnie, no wiem, że to tak to działa, nie? Pytanie, ta agentka mówi po polsku czy po angielsku? Po angielsku. Przy domowym oczyszczalni ścieków. No wiesz, to, że my mamy przy ulicy jakby podłączenie do ścieków, no to jest wygodne, no bo nie trzeba kombinować, idzie do ścieków i tyle. Poszliśmy, no przyznaję się, poszliśmy na wygodę, tak? No wiadomo też koszt, bo taka wiadomo, co że trzeba wydać troszkę. Sam zbiornik, te szambo to kosztuje 2000 chyba 200 euro jest za sam zbiornik. 5000 litrów. Te szambo takie, to jest takie plastikowe, wielkie, okrągłe szambo. Wiesz, fajnie by było zrobić oczyszczalnię, fajnie by to, ale pamiętajcie, że są koszty. Ma się tam jakiś budżet, ja nie mam nieograniczonego budżetu i muszę gdzieś tam kontrolować te moje koszty, żeby to nie jest tak, że ja sobie coś wymyślę i po prostu to robię. Muszę jednak myśleć o kosztach. Dopóki nie zacznę generować jakichś zarobków tutaj, powiedzmy z tych paru kamperów, które mogę, no bo też nie mogę tutaj zrobić takiej typowo jakby, wiecie, kamperowni, że stoi 20 kamperów, no bo jestem ograniczony. Jeżeli jest tam powyżej iluś kamperów, no to już muszę mieć recepcję, muszę mieć hydranty, muszę mieć zgodę pożarową. Mówimy tu o dziesiątkach tysięcy euro. Nikt wam nie da takiej zgody pożarowej, hydrantów, wkopania dla straży pożarnej, dostępu. Tu zaczynają się już jakieś wtedy, wiecie, recepcja musi być wybudowana. Także to nie jest takie zbiorniki kupisz na budowie za 50 euro. Nie wiem, o jakich zbiornikach mówisz, no ale no, spoko. Wszystko wiecie, wszystko zawsze można, jak ktoś ci mówi na YouTubie. Na YouTubie, a wiesz, bo ja to, a ja tamto. No ale jak ty sam szukasz, gdzieś kupujesz coś tego, no to wiecie, łatwo jest po fakcie mówić, że ja mam kontakt gdzieś tam na budowie, taki zbiornik kupisz za tyle. Ja nie mam kontaktu, ze sklepu kupiłem zbiornik 5000 litrów, septic tank za tyle i tyle. A to, co można, to, co nie można, dużo rzeczy można po fakcie. Po fakcie wy możecie mi tu napisać, że wiecie, można spodek kosmiczny kupić z Marsa, kurde. Fajnie takie, wiecie, jak się coś po fakcie i tu 20 specjalistów mi pisze, że po fakcie mogłem zrobić to, albo mogłem zrobić to. Ja umiem tyle, co umiem. Staram się najbardziej, jak mogę, z tego, co ja umiem. Nie jestem jakimś guru, nie jestem jakimś specjalistą we wszystkim. Tyle, co po prostu umiem, to umiem. Jestem stolarzem z zawodu. Nie uważam się za jakiegoś super najlepszego stolarza i dużo rzeczy mógłbym zrobić lepiej, ale robię coś, ponieważ ograniczają mnie koszty. Czasami gdzieś tam próbujesz przyciąć te koszty, dlatego nie zrobisz tego tak ani tak, no bo gdzieś tam no, musisz uważać, żeby nie zaszaleć z tymi budżetami, bo zamiast na przykład na toaletę belki takie na dach, to kupiłem mniejsze na przykład, bo uważam, że nie trzeba tam na ten dach, nikt nie będzie po tym skakał, nikt nie będzie biegał, nie trzeba tam jakichś, wiecie, dużych belek, które kosztują 5 razy tyle, co te, co ja dałem na przykład. To taki przykład jest, nie? Także dużo rzeczy ja wiem, że powinno się konstrukcyjnie zrobić tak, czy siak, czy owak,
ale no gdzieś tam próbuje uciąć koszty. Oczywiście nie kosztem bezpieczeństwa, jest to rozsądkiem gdzieś tam, nic tu nie jest kosztem bezpieczeństwa. Jaka pogoda w październiku, listopadzie? Październik, listopad, poczekaj. Październik, wrzesień, październik, listopad. Tak, październik, listopad jeszcze była super pogoda, z tego co pamiętam. Bo my tu byliśmy, tak? Październik, listopad i było idealnie. Było po 20 stopni, bo my jeździliśmy z agentem wtedy jakoś tak. Październik, my jeździliśmy, szukaliśmy farmy. I sobie myśleliśmy, bo jeździliśmy jeepem bez klimatyzacji z agentem i sobie myśleliśmy, Jezus Maria, jak my byśmy mieli tu latem jeździć tym gościem z tym jeepem, wiesz, po 6 godzin dziennie, bez klimatyzacji, gdzie naprawdę już wtedy było gorąco. Także październik, listopad tak. Pamiętam, że jeszcze jest po 20 stopni. Dopiero tak koniec listopada, grudzień, styczeń, no luty, marzec padało deszcze. No słuchajcie, tak jak piszesz tutaj Andrzej, bez obrazy dla ciebie. Mówisz, nie przejmuj się, umiesz więcej niż Łukasz. Musicie dać Łukaszowi, mówię o Łukaszu z podróżowania, duży kredyt, bo chłopak naprawdę, nie każdy jest stolarzem, nie każdy jest mechanikiem, nie każdy jest kimś tam, każdy robi na miarę swoich umiejętności. Nie można sieć jakiegoś takiego hejtu, bo mnie to naprawdę, ja tu na żywo walę jak jest, mnie to wkurza, ten hejt cały, który jest, że ktoś tam umie to, a ktoś tam umie tamto, a ktoś tam umie sramto. Kurde, ja oglądam Łukasza od dawna, śledzę ich poczyniania i on zbudował 2 vany sam. No chłopak, naprawdę mało osób znam, które by, uwierzcie, zbudować vana samemu, gdzie ja jestem stolarzem, pracowałem przy jachtach i budowałem vana sam i to nie jest taka prosta sprawa. Oglądanie filmików na YouTubie i gdzieś tam zbudowanie tego czy tamtego. Spróbujcie, uwierzcie mi, zbudować samemu i wtedy oceniajcie kogoś, że wiesz, ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy w tym, ktoś jest gorszy w tamtym. Oduczcie się tego oceniania. Ja wam mówię, powtarzam na tych live'ach, będę powtarzał cały czas. Oduczcie się oceniania ludzi. Ja nie wstydzę się tego mówić, oduczcie się tego, bo naprawdę wyrzucam każdego ze swoich grup, ze swoich czatów, kto gdzieś tam ocenia, wyzywa ludzi, jakieś obelgi daje, bo to jest, wkurza mnie takie coś. Tolerancja dla wszystkich i tego się uczysz za granicą, tolerancji dla wszystkich, a nie jakieś, że wiecie, ja umiem więcej, ktoś umie mniej. Ach, po prostu aż mi się żółć zbiera, naprawdę. Ja tam nie boję się takich rzeczy mówić. Komuś się nie podoba, na razie, trzymaj się. Bo jakby, no ja śledzę podróżowanie, dlatego czytam też ich czaty i bardzo zauważyłem, że dużo osób zaczęło pisać, o, bo Słoneczna Farma to, a ty tamto. Ja się nie zgodzę z tym. Każdy ma swoje zalety, swoje wady. Ja też mam swoje wady, nie jestem jakimś guru, mistrzem stolarstwa. Dlatego, dobra, już rozkręciłem się za dużo. Wiecie, o co mi chodzi. Jakby to powiedział Bob Marley, love and peace i takie inne rzeczy. I taka jest prawda. No. Czym więcej w życiu dajecie tej miłości, wzajemnej tolerancji, tym lepiej, uwierzcie mi, wasze życie będzie wyglądało. Przestańcie takiej oceny, oceniania ludzi innych, kto co zrobił, kto czego nie zrobił. Tak, dokładnie, to są sympatyczni ludzie i nie zasługują na żadne jakieś, wiecie, złe komentarze, czy obelgi, czy jakieś inne rzeczy. Nie każdy musi być dokładnie techniczny. Jeden jest informatykiem, jeden jest technikiem i co, że mój syn skończył studia, przykładowo jest informatykiem, to co, jakieś obelgi, bo on nie jest stolarzem i nie zrobi tego czy tego mechanicznie? No tak, ale jest w dużo rzeczach przewyższa mnie przykładowo w inne sposoby, tak? Intelektualnie czy inny.
Nie odbiegając od mojego intelektu, ale to takie przykłady. Po prostu przestańcie, naprawdę przestańcie oceniać ludzi. To jest bardzo nasza taka wada zła polskości i powinniśmy się tego oduczać. Oceniania innych ludzi. Jakiejkolwiek innej nacji, każdy ma swoje wady, każdy ma swoje zalety. Wiecie, tak samo przykładowo wiecie jak to jest, że mówimy, o, bo Hiszpanie czy Portugalczycy są leniwi. W życiu przyjedź tutaj, doświadcz temperatur, które tu są i zacznij tu pracować. I zobaczysz, jak ci Portugalczyk mówi, powoli, powoli, poczekaj. Wiesz, zaczynasz doceniać takie rzeczy, bo uwierzcie mi, gdybym ja tu zaczął rypać w 40 stopniach na słońcu, to ja z tym moim zawałem będę miał zaraz drugi zawał i zjadę wiecie gdzie, na piaski zjadę. Także trzeba się oszczędzać, uważać i dlatego oni te siesty swoje mają po prostu z pewnych przyczyn, tak? Z tego gorąca tutaj. Tutaj robi się wcześnie rano, robi się późno wieczorem, nie zapyla się, wiesz, wszystko jest powoli, trzeba brać poprawkę. No tak, no. Kamil na sołtysa Monsanto niedługo, to dokładnie. Zawał w kwietniu. W kwietniu miałem zawał tamtego roku. Ale ja nie jestem taką osobą, która się przejmuje, że miałem zawał, mam na to po prostu gdzieś tam, nie? Był zawał, no był zawał. No, jedni napiszą, no musisz uważać ze zdrowiem. No tak, no uważam tyle, ile mogę, ale jakoś nie biorę tego, wiecie, że o, teraz zacznę być mnichem jakimś i wiecie. Co ostatnio pichciłem w kociołku? Właśnie nic nie pichciłem. Spichciłem to, co tam spichciłem i na pewno teraz, dobrze, że mówisz, zabiorę się w następnym tygodniu. Już ten mój kociołek był taki prawie a la leczo, to nie był taki typowy kociołek, wiecie, bo mówimy tu o przepisy a la Kamil, tak? To nie są przepisy typowe kociołek. Ja tam robię to, co ja lubię, wrzucam to, co znajdę, to, co lubię. To nie jest jakiś przepis Magdy Gessler czy pana Makłowicza. To są przepisy Kamila. Kupuję to, co znalazłem, wrzucam do kociołka to, co znalazłem. Lubię leczo, także następne pewnie wiedzie leczo, takie prawdziwe leczo. Także papryka, dużo papryki, pikantności, kiełbasek i to będzie pewnie taki następny kociołek. Tak, no, dokładnie. Świadomość swoich ograniczeń, świadomość tego, nie wiem, samoświadomość, przestańcie się na przykład bać śmierci. To jest taka moja rada dla wszystkich. W momencie, w którym przestajesz się bać śmierci, masz wywalone na wszystko. Czy myślicie, że ja się przejmuję, że ja umrę jutro? Ja robię to, co lubię. Jestem szczęśliwy tu i teraz i mam wywalone, że jutro wykituję. Super. Ale wspomnijcie mnie, jeżeli coś takiego, żyłem chwilą, żyłem swoim tym, co chciałem zrobić, zrobiłem. Jeszcze dużo rzeczy chcę zrobić i fajnie, jeżeli to wszystko mi się spełni i uda zrobić, ale nie boję się, że jutro będzie ten dzień. Miałem zawał, o teraz zacznę 20 000 tabletek brać, żyć jak asceta, siedzieć w cieniu, o w ogóle Kamil, dlaczego ty wyjechałeś do ciepłych krajów, przecież po zawale to ty tam w ogóle wykitujesz. Okej, dobra, super. To jak tak myślicie i uważacie, to siedźcie w swoich tam, wiecie, domkach i uważajcie, załóżcie kaski, nie wychodźcie na zewnątrz, bo pamiętajcie, że dachówka wam może na głowę spaść i wiecie, no jutro zginiecie. Takie to jest dokładnie to samo. Nie ma nikomu, każdy ma swoje pisane. Pamiętajcie, ja wierzę w karmę, w jakieś tam przeznaczenie, pisanie, dużo rzeczy to udowodniło, pokazało, że tak jest. Nie, Skubi, powiedz. Powiedz Skubi, tak, tak.
Ała, 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 Skubi, nie gryź mnie, nie gryź, no nie gryź. To. Na winie, co się nawinie, to dogara. Dokładnie, to jest taki przepis, że co się tam nawinie, to dogara wrzucacie i to jest najlepszy przepis. Kupujecie, idziecie tam do marketu, kupicie jakąś kapustkę, marchewkę, wiesz, kiełbaski, coś tam wrzucacie, a bo to się ma dusić, a czy nie ma się dusić, a czy ma to co lubicie, to wrzucacie. Ważne, żeby smakowało, żeby nie było powiedzmy przesolone, żeby nie było przepieprzone, czy nie było za ostre, a reszta jest wszystko fajnie. To piwo chyba jednak ma procenty, zaraz wejdzie polityka. Nie, żadna polityka nie wejdzie. Z daleka od polityki. A nie jest tak, że misie koala jedzą bambus, a nie eukaliptus. To nie tak. Wspomniałeś zakup motocykla, planujesz w tym roku, czy... Oj, jakby tylko mi pozwolił budżet, to już by ten motocykl wchodził. Poważnie. Ten motocykl byłby tu w ciągu godziny. Ja uwielbiam motory. Zacząłem bardzo późno, wierzcie mi, za dzieciaka jeździłem, wiadomo, komarkiem u dziadka na wiosce. Był taki dziadek, miał takiego zielonego komarka, gdzieś tam się WS-ką przejechało, ale ja dopiero prawo jazdy na motor zrobiłem w wieku 40 lat. Miałem 2 wypadki, nie ma co ukrywać. Jeden był naprawdę kosmiczny w Polsce. Pozdrawiam ekipę z Polski. 160 na godzinę wywaliłem w samochód. Żyję. Także uważajcie, to nie ma żartów. Wyprzedzałem po prostu na drodze do Mielna, a tam wiecie, do Mielna zawsze korki. Gościu bez migacza mi skręcił. I nie mówię, że to dobra, nie włączył migacza, skręcił. Możecie powiedzieć jego wina. No wiadomo, że to nie była jego wina, gdzie ja wyprzedzałem go 160 na godzinę, nie? Dokładnie byłem wtedy angielski motor i miałem 100 na bodziku. Z motorem nie ma żartów, trzeba uważać. Mi się 2 razy udało. Dzięki Bogu. Dalej kocham motory. Nie zamierzam jakby przestawać. Nie zamierzam przestawać jeździć motorem. Na pewno jestem rozsądniejszy, rozważniejszy. Powiedzmy. To jest, wiecie, jak to jest jeżdżenie na motorem, to uzależnia. Ale no oszukujmy się, straciłem w przeciągu ostatnich praktycznie 10 lat straciłem 3 kolegów, bardzo bliskich, znajomych, którzy na motorze zginęli. Także no, statystyki są tu niemiłosierne. Także na pewno trzeba uważać. No motor nie ma, wiecie, poduszek, motor nie ma blachy naokoło. Tam jak ma się wypadek, no to z reguły coś się dzieje, tak? I to nie musi być wcale duża prędkość, bo najbardziej poważny wypadek miałem przy prędkości jakby 40 na godzinę, gdzie pani mi zajechała ładnie drogę, ominąłem ją ślizgiem, przejechałem po drodze, wiecie, pełne ochroniacze, buty, wszystko, ale jak w krawężnik uderzyłem, no to połamana noga, wbity duży palec w środek nogi, operacja, i gdzie to było 40 na godzinę. A jak miałem wypadek w Polsce 160 na godzinę, to nie miałem nawet zadrapania. Miałem traumę, później miałem problemy z jeżdżeniem na motorze trochę przez jakiś czas. Z jechaniem ze znajomymi, pozdrawiam wszystkich kolegów z Anglii, z którymi jeździliśmy w paczce. No i była to trochę ta trauma przy jeżdżeniu, wyprzedzaniu, bo człowiek miał jednak w głowie to, co się wydarzyło i gdzieś tam ta trauma pozostała. Co się może wydarzyć przy takiej prędkości, ktoś ci zajeżdża drogę. No to jest ułamek sekundy i cię nie ma. Ale ja znowu odbiegłem od tematu. Tak, przy najbliższej okazji będzie wjeżdżał Harley Ultra Limited HD. Taki jest plan, żebym ze swoją żoną
mógł super fajnie sobie pozwiedzać Europę, Amerykę. Także mnie już rajcuje duży motor, no bo jak ktokolwiek jeździ motorem i wie, że jakby ta waga przy motorze nie ma już znaczenia. Od 100 kg, czy się przewrócisz na 100 kilach, czy na 400 kilach, to nie ma, jak motorem ruszasz, to ta waga znika. Dlatego ten ciężki Harley mnie jakby nie przeraża. Jeździłem ciężkimi motorami i czym cięższy motor, tym się fajniej jeździ. Za tydzień wybory. Nie głosuję w żadnych wyborach. Nigdy nie głosowałem. Przykro mi bardzo. Nie mieszam się w politykę, nie mieszam się w wybory, nie mieszam się w głosowanie, ani w żadne partie. Przykro mi bardzo. Przepraszam, że zawiodłem kogokolwiek, ale nie. Nie będę się nawet wypowiadał na te tematy, bo każdy ma tam prawo do swoich poglądów. Ja mam taki pogląd, że ja nie głosuję, nie udzielam się, nie oglądam polityki, nie oglądam wiadomości, a jak ktoś komuś to pasuje, to niech sobie ogląda. Dobra, zbliżamy się do... Ja jestem 7-7. 2 kosy w roczniku, 77 rocznik. Nie wiem, co ty tam, Kaziu, o tych eukaliptusach piszesz, ale trochę to dziwne te twoje komentarze. Ogarnąłeś te połączenia solarów, czy jednak będzie potrzebny elektryk? Nie, ogarnęłem. Ta wtyczka ciężko wchodziła, ale po prostu ona tam weszła. No zobaczymy jeszcze, jak podłączę do inwertera, czy to wszystko dobrze działa, ale po prostu no tam takie ciężkie połączenie było. I musiałem jakby to troszkę mocniej wcisnąć. Miejmy nadzieję, że to tam dobrze działa, bo mam nadzieję, że to dobrze działa, bo jakby problem nie był od strony tego kabla, który był dorobiony, tylko był od strony solara. Czyli tam by tą wtyczkę od solara trzeba było przerabiać, jeżeli to gdzieś tam nie działa. Ale no będę brał znajomego elektryka, żeby mi podłączył bezpieczniki i takie rzeczy. No tam do inwertera, do baterii ja mogę podłączyć, ale do bezpieczników, żeby tam bezpieczniki założył, wiecie, tam parę euro, żeby te bezpieczniki wszystko dobrze sprawdził, działało, to lepiej sobie po prostu takiego elektryka wziąć. Bo nie jest to duży koszt, wydacie tam 50 euro, 100 euro, a wszystko będzie pewne, że sprawdzone jest, nie? Ile mocy masz solary? To jest 10 solarów i każdy ma po 410 W. Inwerter jest 10 kW, bateria jest 5 kW i jeżeli będzie za mało, dokupię następne 5 kW, bo je można spiąć do jakby razem. No na nasze potrzeby, czyli moje i mojej żony, na razie to spokojnie wystarcza. Bo my mamy tylko jeden panel my mamy jeden panel 410 W na przyczepie kampingowej i to nam w zupełności wystarcza do tego, co my zużywamy na komputery, na stacjonarny nawet komputer, na elektrykę w tym. Ten jeden panel plus bateria 240 Ah, to jest bardzo mało, a nam to starcza. A tu mówimy, że po prostu dojdzie nam, oprócz tego, co zużywamy, czyli ładowanie telefonów komórkowych, komputer, coś tam, światło, to dojdzie nam po prostu pralka do prania, tak, suszarka powiedzmy, czyli ja uważam, że te 5 kW i te 10 paneli, ten falownik, inwerter, ten 10 kW to jest naprawdę to jest kosmos. No z tego, co rozmawiałem ze znajomym Holendrem, to jak on mi to powiedział, nie ma problemów z tym, co ma, żeby... Jak długo ten panel ładuje twoją baterię w wanie? No nigdy się jeszcze nie rozładowała.
Nigdy nie było sytuacji, że ona była rozładowana, ja nawet nie wiem, bo cały czas jest naładowana. Tu jest takie słońce, nawet zimą, gdzie tam trochę deszcz padał, te słońce cały czas gdzieś tam w ciągu dnia było. Także nawet jak my jeszcze mieliśmy campervana i mieliśmy tak samo solar 400 coś wat solar na campervanie i plus baterię, ten powerbank mieliśmy też około tam 300 amperogodzin, to nigdy nie mieliśmy, my nigdy się nie podłączyliśmy do sieci z zewnątrz kamperem. A był tylko ten jeden panel, 400 coś wat, plus do tego był ten kontroler do paneli słonecznych MPTT, do tego był inwerter na tam chyba 1500 W czy 2000 W, czyli on spokojnie Wam wszystkie rzeczy tam na 230 V w kamperze pociągnie i nigdy nie brakowało. Tak, no to jest, aż człowiek jest w szoku, jak zaczynacie korzystać z tej jakby takiej energii, nazwijmy to ala darmowej, tak, ale jeżeli zaczynacie korzystać z tego panela, z tego inwertera, to jesteście w szoku, ile taki jeden panel na campervanie jest Wam w stanie wyprodukować energii i przykładowo przy dużym słońcu, takim jak w Portugalii, bo widziałem, że dużo osób zakłada przykładowo 2-3 panele na campervana, gdzie no jeżeli jeździcie po ciepłych krajach, to ten jeden panel jest w stanie wyprodukować bardzo dużo, tylko musicie mieć większy bank energii, czyli jeżeli macie mały bank energii, czyli mało tylko 100 amperogodzin, to wiadomo, że szybko rozładujecie w nocy, czy tam jak nie ma słońca, ale jeżeli macie ten większy bank energii, czyli jak w dniach słonecznych ten bank energii się naładuje, no to starczy Wam na dłużej, nie? Kurde, jadę do Ciebie na kozetkę, będziesz moim psychologiem. Zapraszam. Powtórzę to jeszcze raz, zapraszam każdego, kto chce tu przyjechać sobie, nie wiem, pod namiot, pozwiedzać. Miejsca jest dużo, toalety będą, prysznic będzie, także miejsca jest ogrom. Jak mikrofony się sprawują? Bardzo dobrze. Te mikrofony nieoryginalne, bo to nie są DJI, to jest tam, ja mówiłem kiedyś jaka to firma. Teraz ja mówię na żywo tutaj do iPhone'a, także to nie jest z mikrofonu, nie mam mikrofonu, ale te mikrofony, które kupiłem do GoPro, tam jest razy 5, to jest X5 coś tam, ta firma się nazywa. Bardzo dobrze, to jest taka moim zdaniem no, podróba, one kosztowały 100 euro, 100 tam parę euro, no i jest to taka, no one oryginalnie wyglądają tak jak te DJI, a są jakby, jak spojrzycie na nie, to jest praktycznie wierna kopia. I tak samo mają wygłuszanie, wytłumianie tego hałasu, takie inne rzeczy i bardzo dobrze się sprawują. Bateria bardzo dobrze trzyma, z tym możecie cały dzień chodzić, bo tam jest ten taki port plus 2 mikrofony, czyli 2 osoby nawet mogą i zasięg to ma, ja mogę iść na drugi koniec pola, także to ma zasięg bardzo daleki, też te mikrofony mają. Mogę GoPro zostawić, ja nie jestem nawet przyzwyczajony, że jakby, wiecie, odchodzę od GoPro, a dalej mogę mówić do mikrofonu, to jest takie dziwne, nie? Czasami coś tam robię i zapominam, że dalej mam mikrofon i mnie słyszycie, nie? I wiecie, gdzieś tam zmęczony dyszysz do tego mikrofonu, a to dalej tam nagrywa. Przedtem po prostu odchodziłeś od GoPro, coś tam robiłeś i już jakby tego głosu nie było, nie? Dobra, kochani, piszcie, czy macie jeszcze jakieś pytania, bo będziemy powoli kończyć. Zbliża się godzina. No godzina to jest taka, powiedzmy, na żywo wystarczy ta godzina, nie? I tak się rozkręciłem jak Katarynka. Także słuchajcie, na koniec pozdrowienia dla wszystkich. Pozdrawiam wszystkich, którzy wspierają nas kupując wirtualną kawę, kupując wirtualną kawę. I tak samo pozdrawiamy tych, co nas wspierają na Patronajcie. Także Filip,
Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie za naszego pierwszego Patronite'a i wszystko to przyczynia się tutaj do rozwoju. Miejmy nadzieję, że w październiku, listopadzie zakupimy tu dużo drzewek. No, październik, listopad to będzie taki okres tutaj sadzenia drzewek, bo to już będzie okres taki tej niby tu początku zimy, deszczów, także na pewno trzeba będzie tu dużo drzewek posadzić, oliwek, jakieś może drzewo cytrusowe, pomarańcze, dużo żywopłotu przy ulicy, no bo jednak tą ulicę trzeba odciąć, a najlepsze są takie fajne, gęste, liściaste żywopłoty. Także trzymajcie się wszyscy. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za komentarze i na razie. Pozdrawiam wszystkich gorąco. I do następnego live'a na żywo za tydzień.